Dzień dobry, witam serdecznie w mojej kuchni i zapraszam do wspólnego gotowania. Dzisiaj usmażymy pyszne pączki w kształcie rożków, doskonałe na tłusty czwartek, ale nie tylko. Pączki wymagają trochę czasu, ale jest to w większości czas oczekiwania na wyrastanie ciasta. Delikatne ciasto drożdżowe, przygotowane metodą tangzong, jest puszyste i bardzo smaczne. Więcej propozycji na tłusty czwartek można znaleźć na mojej playliście Tłusty czwartek. Najpierw przygotuję mąkę zaparzaną, czyli tangzong. W garnku mam 100 ml mleka, wsypuję 40 g mąki pszennej. Nasze babcie zaparzały mąkę do ciasta, ale studziły ją do temperatury ciała. Metoda tangzong wymaga całkowitego wystudzenia masy, a nawet zostawienia w lodówce na noc. Dzięki temu wykorzystujemy w pełni procesy zachodzące w mące w czasie studzenia. Wymieszaną mąkę z mlekiem stawiam na kuchence i będę podgrzewać do czasu, aż mąka zacznie gęstnieć. Mąka z mlekiem nie musi się zagotować. Wystarczy, że będzie gęsta. Gęstą masę przekładam do miseczki, przykrywam folią i zostawiam w lodówce na kilka godzin lub na noc. Następnego dnia robię pączki. W misce mam 450 g mąki pszennej. Ja mam typ 480, ale może też być typ 500 lub 550. Zaparzoną mąkę wyjęłam z lodówki trochę wcześniej. W garnuszku mam 170 ml ciepłego mleka. Wsypuję około 7 g suchych drożdży. Można zamienić na 20 g świeżych drożdży. Ze świeżymi drożdżami ciasto szybciej rośnie. Dodaję 3-4 łyżki cukru. Zostawiam mleko z drożdżami na parę minut, żeby drożdże się rozpłynęły i zaczęły pracować. Po kilku minutach widać, że drożdże są żywe. Dodaję żółtka, jedną łyżeczkę skórki cytrynowej lub pomarańczowej, może być świeżo otarta. Ja mam skórkę w cukrze. Link do przepisu na skórkę w cukrze podam w opisie. Wlewam jedną łyżeczkę ekstraktu waniliowego, do mąki dodaję około 2 g soli i mieszam, żeby drożdże nie zetknęły się z dużą ilością soli. Mokre składniki przelewam do mąki. Dodaję zaparzoną mąkę. Mieszam wstępnie wszystkie składniki. Dodaję jedną łyżkę spirytusu. Dzięki temu w czasie smażenia ciasto nie będzie chłonęło oleju. Mikserem z hakowymi końcówkami wyrabiam ciasto. Ciasto mam trochę za gęste i dodam odrobinę mleka bardzo małymi porcjami, bo nawet jedna łyżeczka robi dużą różnicę w gęstości ciasta. Gdyby ciasto było za rzadkie, można dodać trochę mąki. Gdy ciasto jest wyrobione, dodaję 2 łyżki oleju. Można zamienić na 30 g rozpuszczonego masła. Ja wolę olej. Ciasto z olejem po wystudzeniu jest bardziej sprężyste. Krótko wyrabiam ręką. Ciasto jest już wyrobione, ładnie wchłonęło tłuszcz.
Gotowe ciasto z wierzchu posmarowałam niewielką ilością oleju. Przykryte folią ciasto ustawiam na garnku z ciepłą wodą i zostawiam do wyrośnięcia. Można ustawić na słonecznym parapecie lub przykryć ręcznikiem. W czasie, kiedy ciasto rośnie, ja przygotuję krem budyniowy. W kubku mam 450 ml mleka. 2/3 mleka wlewam do garnka i zagotowuję. Do pozostałego mleka dodaję jedno jajko, jeden proszek budyniowy o wadze 40 g, 2-3 łyżki cukru, i 1 łyżkę mąki pszennej. Mieszam wszystko na gładką masę. Wlewam do wrzącego mleka i gotuję budyń. Do gorącego budyniu wkładam 50 g masła i mieszam, żeby masło się rozpuściło. Przykrywam folią i zostawiam do wystudzenia do temperatury pokojowej, a następnie przełożę do rękawa cukierniczego. Do przygotowania pączków rożków będą nam potrzebne formy. Kiedyś kupiłam gotowe formy do rożków, ale nie lubię ich używać, mają bardzo ostre brzegi i łatwo się skaleczyć. Dlatego zrobiłam własne formy, które są dłuższe i szersze. Te formy są zrobione z papieru do pieczenia, a na wierzchu są owinięte folią aluminiową. Ucinam około 20 cm papieru do pieczenia i składam na pół. Zwijam w rożek. Można teraz regulować szerokość otworu. Zaginam brzegi rurki do środka i mam gotową podstawę rurki. Z folii aluminiowej ucinam pasek równy długości rożka i składam na pół. Owijam papierową rurkę folią. Brzeg, który odstaje, nie przeszkadza. Kiedy owiniemy rurkę ciastem, wszystko będzie dobrze się trzymać. Ciasto ładnie wyrosło. Miejsce, na którym będę formować pączki, posmaruję lekko olejem. Można też podsypać mąką, ale luźna mąka w czasie smażenia przypala się w oleju i brzydko pachnie. Wykładam ciasto na blat. Delikatnie rozciągam na prostokąt. Lepiej to robić rękami niż wałkiem, ręce są delikatniejsze dla ciasta. Mam już przygotowany prostokąt o wymiarach 30 na 25 cm. Na cieście zaznaczam paski, które będę odcinać. Paski mają szerokość około 2 cm. Podzieliłam ciasto na 15 fragmentów. Później niektóre paski wytnę nieco cieńsze i ostatecznie wyjdzie mi 16 pączków. Odcięty kawałek ciasta owijam dookoła foremki.
Uformowany rożek lekko spłaszczam tuż po przygotowaniu. Dzięki temu w czasie smażenia z łatwością utrzyma się w wybranej pozycji. Mam już przygotowane wszystkie pączki, przykryję je folią i zostawię do wyrośnięcia w ciepłym miejscu. Olej we frytkownicy mam rozgrzany do 175 stopni Celsjusza. Ciasto jest bardzo delikatne, więc żeby nie zgnieść pączków, wkładam je na papierkach do oleju. Oczywiście można po prostu wziąć w rękę i włożyć, ale mnie jest wygodnie z papierkami. Papierek od razu schodzi z ciasta i jest usuwany. Można oczywiście smażyć w garnku, wtedy zmieści się 4 czy 5 sztuk. Ja lubię smażyć we frytkownicy, bo utrzymuje stałą temperaturę. Od czasu do czasu sprawdzam stopień wysmażenia. Po około 2,5–3 minutach przewracam pączki na drugą stronę. Usmażone pączki wyjmuję na ręcznik papierowy. Przy wyjmowaniu wylewam olej z rożków. Kolejne pączki wyjmowałam metalowymi szczypcami. Było o wiele wygodniej. Kiedy pączki lekko przestygną, można usunąć formy. Delikatnie przekręcam rożek i forma łatwo wychodzi z pączka. W ten sposób powstała taka ładna komora na krem. Wszystkie pączki mam już usmażone. Wyszły bardzo ładnie. Są lekkie, mięciutkie i delikatne. Jeden rozerwę i przed napełnieniem kremem pokażę, jak wyglądają w środku. Tak wygląda pączek po rozerwaniu. Ciasto jest mięciutkie, sprężyste i puszyste. Przygotowałam lukier z cukru pudru i soku z cytryny. Do posypania mam kostkę skandyzowanej skórki pomarańczowej. Budyń przełożyłam do rękawa cukierniczego. W drugim rękawie mam drzem z czarnej porzeczki. Mój drzem jest gładki. Jeżeli w drzemie są kawałki owoców, to można nadziewać przy pomocy noża. Po kolei nadziewam rurki. Drzem można zastąpić nutellą lub innym kremem czekoladowym lub orzechowym. Można użyć np. pasty pistacjowej. Napełnione rurki smaruję lukrem i posypuję skórką pomarańczową. Można też po prostu posypać cukrem pudrem. Pyszne pączki rożki są już gotowe do podania. Delikatne, mięciutkie, aromatyczne ciasto i ulubiony krem. Serdecznie polecam. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Zapraszam na następny. Do zobaczenia.